Cześć, tutaj kanał Anelito. To jest mój pierwszy film z głosem i pierwszym filmem z głosem, jaki będzie, to będzie recenzja odcinków Sąsiadów od 1 do 8. Użytkownik DNVR K2 zaproponowała, abym zrobił taką recenzję, a więc zrobię. W głosowaniu też widziałem, że chcieliście to zrobić. A więc nie będę zwlekał i możemy zacząć. A więc pierwszy na odstrzał ląduje odcinek monterzy. Nie rozumiem w sumie, co monterzy mają do tego odcinka, bo moim zdaniem bardziej oryginalną nazwą dla tego odcinka to powinien być odcinek obiad, bo jest taka nazwa w polskiej wersji, ale to nie leci jakoś do oceny. Mogę powiedzieć, że to po prostu po czesku nazwać ten odcinek odcinkiem Kutaci. Pierwsze, co oczywiście widzimy w tym odcinku, a rozróżnia się pośród innych odcinków, jest to, że sąsiedzi mają brwi i nie mają czapek. I to jest trochę dziwne. Ludzie też to uważają za dziwne. No ale mniejsza. No ogółem powiem, że odcinek nie był jakiś najlepszy. Miał całkiem wolne tempo, ale był w kilku momentach śmieszny. Starał się być śmieszny, starał się rozśmieszać wszystkim i wszystko jakby dokuczało Mattowi, żeby on tam umył naczynia albo zrobił obiad. No, taką moją ulubioną sceną to chyba jak Okap go wciągnął. Bardzo lubię tę scenę, jak Pat wnosi do domu to jajko, bierze i oni chcą się podzielić i nie mogą i wtedy wykazują się swoim idiotyzmem. I na przykład Matt chce przeciąć to jajko, a potem Pat jeszcze tą piłą w ogóle piłuje, to też było całkiem śmieszne i głupie, bo śmiejemy się z ich głupoty głównie. I o to wchodzi w tym serialu, dlaczego jest śmieszny. I w ogóle sama głupota, że oni chcieli to przepiłować, a wiadomo co się dzieje z jajkiem, jak się przepiłuje na dwie części. Potem go chce Matt tym toporkiem tam rozwalić, ale okazuje się, że tam to jajko się rusza i tam był kurczak i to było też śmieszne zakończenie i o to chodziło. To mi się podoba, że w sumie dostali kurczaka, bo z tego jajka się wykluje kurczaki, oni ułożyli tę klatkę i czekają. I nagle wyciągnęli widelce i ten cień śmiech na sali. Co do muzyki, mogę też powiedzieć, że to jest jedyny odcinek, do której muzykę skomponował Louis Fisher. No i nie za bardzo mi się ona podoba. Ona zwalnia jakby tempo tego. Jest taka no niby spokojna. Niby jest okej, ale nie jest jakaś taka najlepsza, co pasuje do Sąsiadów za bardzo. No i to tyle w sumie mogę o nim powiedzieć. Teraz mogę powiedzieć w sumie o animacji. Animował ten odcinek Karel Chocholin. Słynny w sumie animator, który był związany z Sąsiadami. On animował najwięcej odcinków Ajeto i zanimował ten odcinek jako sam, jak widać w napisach. Tylko no coś mi się nie podoba, ta jego animacja. Jest taka mało płynna, tak moim zdaniem. Dziwnie to wygląda, tak sztywno. Szczególnie na początku. I były takie dwa błędy. Jeden to nie wiem, czy w sumie jest błąd, ale jak otwierał i był ten but, bardzo mi się nie podoba ta rzecz, że nagle jest taka jedna klatka, jak już złapał buta, nie ma tej klatki, gdzie przenosi rękę na buta, tylko otwiera i nagle jest klatka na buta. Nie wiem, czy Chocholin animował następnego dnia i nie mógł podejrzeć. I może przestawił kukiełki, czy jak.
A drugi błąd jest taki, że jak Matt spogląda sobie na kanapę, bo zauważył, że mu talerz zniknął, no to wtedy miał żółty sweter. Co do dekoracji, dekoracja, no to jest, no ona w sumie jest używana też w sezonie Aieto. W ogóle odcinek jest bardzo podobny do tej serii. No i to tyle w sumie mogę o tym powiedzieć. Podsumowując, sam odcinek jest... No sam odcinek jest taki na C. Bo no nie jest jakiś najlepszy z tych starych odcinków. Nie ma tempa i w ogóle nie jest jakiś specjalnie ekscytujący. Nie spełnia moich oczekiwań do tego, żeby dać go wyżej, dlatego to takie przeciętne C jest w sumie dobre. Więc teraz kolejnym odcinkiem jest odcinek Tapety. Pierwszy odcinek z roku 1979 i pierwszy z serii Aieto. Osobiście jest to moja ulubiona seria. I to jest seria, w której Matt ma szary sweter zamiast czerwonego. Ogólnie moim ulubionym momentem w tym odcinku, jednym z, to jest na przykład ten, jak Matt miał za słaby klej i potem ta tapeta tak wzięła go, spętała, to było takie śmieszne, komiczne, dobrze zrobione. Potem jeszcze jak zawołał Pata o pomoc i wziął go tam, uratował, odwinął od niego te tapety, to on się tak śmiesznie kręcił. Nie mam pojęcia jak to zrobili animatorzy, ale no jakoś im to wyszło, że jest takie smugi mają wokół siebie, bo niby przecież oni to robili klatka po klatkę. Jak ktoś wie, to może w komentarzach napisać śmiało. Podobał mi się też moment, jak potem Pat wziął klej i uznał, że nie był zbyt lepki, wziął go, dodał jakieś tam jajka i potem był bardzo lepki i to w ogóle ten odcinek tak uczy, że co za dużo to niezdrowo, bo no na przykład na początku jak Matt biedny nie mógł sobie otworzyć Gulasiu, który jest głównym antagonistą tego odcinka i będzie się ten rekwizyt pojawiał kilka razy. No nie mógł sobie poradzić widelcem i się wtedy złamał i wziął sobie to wtedy śrubokręt, ale to było za małe według niego, więc sobie wziął jakieś dłuto większe, potem jeszcze większe i największe i przez co sobie rozwalił mieszkanie, zalał sobie gulasiem. Podobnie ten morał się też pojawił w odcinku Fortepian, gdzie tam też była taka scena, jak tam tą konstrukcję taką chciał Matt przebić takim małym młoteczkiem. Potem przyszedł Pat i powiedział, że źle to robisz. Wziął tego młota dużego i walnął i sił cała konstrukcja się zniszczyła. A wracając do odcinka Tapety, to jeszcze taka jedna scena była śmieszna, że tam Matt bierze nóż bo tam zakleili tapetami okno i on tym nożem chciał przekroić i nie wiem jak on może być silny, albo jak ten nóż ostry, żeby przeciąć ścianę wraz z oknem, no ale to okno spadło i to było. Wtedy też była taka śmieszna scena. Ona jest śmieszna za pierwszym razem, bo już potem wiemy co się stanie, ale zrobili gest Aieto i potem Matt walnął, otworzył tę puszkę i się znowu farba rozlała. To jest takie typowo sąsiedzkie zakończenie, że problem powrócił. Mi się te zakończenia akurat podobają, tylko że za pierwszym razem one są o wiele bardziej widowiskowe, potem już są trochę mniej. No i teraz mogę coś powiedzieć o muzyce. Muzyka jest oczywiście
Petra Skomala. Wy jeszcze tego nie wiecie, ale bardzo lubię muzykę napisaną do sąsiadów przez Petra Skomala. Bardzo mi się podoba i to są bardzo fajne odcinki. Trochę już mniej mi się podoba muzyka z serii Na Wękowie, ale jest świetna do słuchania i w ogóle do wszystkiego, do oglądania sąsiadów szczególnie. No i bardzo fajnie, że ta muzyka na przykład skomponowana jest w takich nudnych scenach, gdzie na przykład Matt przesuwa te meble, to taka nudna scena byłaby bez głosu. Jak to z muzyką Petra Skomala, to jest to fajnie, można sobie posłuchać. W ogóle podoba mi się to, że w takich nudnych scenach robił takie utwory. Tak samo był świetny utwór muzyczny ten. Teraz powiedzmy coś o animacji. Animacja do tego odcinka została wykonana przez Vlastę Podpisilową i nie wiem, czy to dobrze czytam, nie wiem, poprawcie mnie jak coś w komentarzach, i Ksenię Wawreczkową. Głównie tutaj Vlasta animowała i ona, to był jedyny odcinek, gdzie animowała. Wawreczkowa animowała sceny w kuchni tylko. Nie podobał mi się styl jej animacji, bo był też taki trochę sztywny, no jak Chocholin, też taki właśnie sztywny, taki mało płynny. Co do Blaszty, to powiem, że ta animacja była no całkiem okej. Mógłbym powiedzieć, że to był jeden z lepiej w sumie zanimowanych odcinków w pierwszej części sezonu Aero. To taka ta od odcinka 2 do 8, to jest 79, ale tylko przez Blasztę, bo podobał mi się też taki mały szczegółek, że jak te tapety stawiali, to jak zakrywali okno, to już ekran zaczął się ściemniać. Co do sterowych, to chyba nie mogę się przyczepić, bo to też się dzieje w sumie w tym samym miejscu co w pierwszym odcinku. Trochę położenie salonu się zmieniło, umeblowanie, tak trochę. Więc podsumowując, no powiem tak, że odcinek był dobrze wykonany. Mogę z czystym sumieniem dać tapetom nawet S, bo lubię ten odcinek bardzo. To jest jeden z moich ulubionych odcinków Aeto, ale nie jest moim ulubionym. Tak więc możemy przechodzić dalej. Odcinek Warsztat to jest 3. odcinek z Sąsiadów i 2 sezonu Aeto. Najlepsze momenty, które mi się tam podobały, to no było ich trochę dużo, takie małe, na przykład to, że w ogóle cała kuchnia Mata to były tylko książki i na przykład chciał znaleźć patelnię i ta patelnia była na samym dnie zlewu, a tam książki, w ogóle to, że spał w książkach. Lubię też ten moment, bo no ten odcinek w ogóle, jak wiecie, opowiadał o tym, że Matt próbuje sobie biblioteczkę zbudować, no i ją zbudował, bo miał za dużo książek. Nagle przychodzi Pat i mu daje kolejne książki, to też zawsze bawiło. I jeszcze jedna scena pod koniec, która też była taka git, dobrze wyszła, że oni już biblioteczkę zbudowali, robią sobie Aeto, a tu okazuje się, że książek nie ma, bo sprzedali wszystkie książki na narzędzia. No i w sumie kreatywne zakończenie, że sobie zrobili warsztat. Jak to odcinek się nazywa Warsztat. Co jest w ogóle dziwne, że ja bym bardziej nazwał ten odcinek Biblioteczka, bo warsztat to jest taki spoiler przed tym, że zrobią warsztat i no i i biblioteczka, jakby oni głównie budują biblioteczkę, to jakby odcinek Kafelki nazwać odcinkiem Zamek. Poza tym, co do scenariusza, mogę też powiedzieć, że bardzo dobrze w ogóle Ilanek robi, bardzo dobry scenariusz ogółem, wymyślony tylko przez Ilanka i moim zdaniem w ogóle scenariusze wymyślone przez Ilanka były całkiem okej.
Tylko no ten odcinek był trochę wolny, ale to dlatego to było spowodowane tym, że ten odcinek w ogóle ten odcinek mógłby trwać dobre 6-7 minut nawet, ale pewnie chcieli, żeby odcinek trwał tyle co tapety, no i im się trochę nie udało, tam z pół minuty krócej mieli, no i starali się na siłę wplątać jakieś tam rzeczy nudne, chociażby scena, w której Matt sam budował biblioteczkę, była taka całkiem wolna, tam brał jakieś rzeczy, ja bym to przyspieszył jak w scenie budowy pieca z odcinka Grill, który dział się jakby szybciej z 2 razy, no i to wyszło, no ale no musieli to też potrzymać. No i jeszcze to trochę niepotrzebna scena ćwiczeń, choć to też pokazało jak Matt se tam śpi, no ale scenariusz git, tylko trochę no nie musieli tego czasu robić, mogli zostawić ten odcinek 7-minutowy. Co do muzyki mogę powiedzieć, że no jak już większość większych odcinków Sąsiadów, wszystkie odcinki od 79 do 2015 były komponowane przez Skomala i bardzo fajna muzyka była, jak tam właśnie Matt se sam budował biblioteczkę. Efektów dźwiękowych nie było, o dziwo, ani jednego, kiedy był proces budowy. I to była trochę dziwna scena przez to. Jeszcze taka kontrastowa muzyka była na początku, jak Matt wchodził do kuchni i tam chciał sobie to jajko przyrządzić. Co do animacji, no to większość była zrobiona przez Chocholina, tam Wawreczkowa robiła chyba tylko sceny w kuchni, a Chocholin już resztę tam ogarniał. Animacja no całkiem git, całkiem dobra. Chocholin trochę się poprawił od odcinka z Monterów. Bardzo mi się też podobało to, że jak Matt szykał narzędzia, to jeszcze Chocholin tam dołożył puszkę gulaszu i to było fajne nawiązanie do poprzedniego odcinka. Też taka trochę śmieszna scena. No i też fajnie zrobiona scena była taka pod koniec już, jak budują tą biblioteczkę, to tam Pat wali tym młotkiem, tam były takie 2 gwoździe i nie mógł sobie poradzić. To też była taka śmieszna scena. No i ogółem też mogę powiedzieć, że wystrój był bardzo ładny, w sensie, że nic się nie zmieniło, oprócz tego, że tam książki były ładnie zrobione. Bo widać było, że te książki miały tytuły, może tam niektóre widoczne, niektóre były zamazane, ale bardzo fajnie a tych książek było naprawdę sporo. Narzędzia też trochę ładnie wyglądały. Pieniądze tam też zrobili, ale chyba już nic nie mogę powiedzieć. Taka opinia na temat mojego odcinka to główna, to że odcinek był całkiem wolny. Że się tam mało rzeczy działo i no mógł mieć lepsze tempo. No tam działa się raz coś na minutę, żeby się pośmiać, a tak to takie nudy. No początek trochę fajny był, ale pod koniec było trochę nudno, bo oni już tam brali książki, kupywali narzędzia, sprzedawali, kupywali, robili, sprzedawali, kupywali i robili ciągle. No i to tak do końca odcinka aż zbudowali takie na tier liście, to bym powiedział, że to takie jest B. Chyba taki odcinek średni. To przechodzimy dalej. Odcinek Dywan. Po słowacku koberec. Moje ulubione momenty w tym odcinku był taki moment, gdzie Pat wziął miotłę i zaczął do Matta pukać. I on czytał, to on tak skakał na tym krześle. To był taki śmieszny momencik.
taki krótki, dobrze sobie coś przemyśleli, bo ważne, żeby tworzyć tutaj akcję z byle czego. No jak się dużo dzieje, jak się z wszystkiego robi akcję, to wtedy odcinek jest dobry. I moim zdaniem i zdaniem w sumie wielu osób kolejnym takim momentem, no to byłoby to chyba moment najlepszy w odcinku, jak oni się tam już wytrzepali dywan, no bo tam mieli dywan trzepać i tam Matt się nie mógł dostać, dlatego Pat mu rzucił kowadło jako odważnik i został wystrzelony w kosmos. I jeszcze, że to jedna rzecz, która podtrzymuje tutaj, która dodaje ten efekt komediowy, jest to, że Pat sobie wziął lornetkę w ogóle i patrzy, to było też dobre. No i potem jeszcze jak spada i w ogóle tak głową trzepie na lewo, prawo i mówi, że mu nic nie jest. To był taki dobry moment, co mi się udało. Sam odcinek także no niby na początku jest ok, tam sprząta, potem jak próbuję ten dywan wziąć, podnieść, tam też się coś działo. Niby brali jakieś tam pomysły. Miał to całkiem równe tempo odcinek. Był git. Tylko trochę pod koniec tak mi się trochę nie podoba. Ten kwietnik to było takie mało pomysłowe, bo mieli tutaj duże pole do popisu Benesz i Ilanek, bo oni to napisali. Co do muzyki mogę powiedzieć, no powstało kilka fajnych utworów. Bardzo lubię ten, jak przyczepiają do klamki to tam taką dźwignię na tym sznurku, co szafę podnoszą. I jeszcze był fajny utwór, który też grał w kilku odcinkach później. To ten, jak już tam idą na dół, bo im się drzwi zatrzasnęły. Wtedy była taka fajna muzyka. Fajne jest to, że tutaj dużo taka harmonika ciągle gra, jak im się coś nie udaje, to wtedy jest harmonika. Tutaj dużo jest harmoniki, jest tak fajne. Takie klimatyczne, klimat daje duży, ta harmonika. No i to chyba tyle o muzyce mogę powiedzieć. No to możemy chyba przejść do animacji. Chocholin i Wawreczkowa ona robiła większy odcinka, bo robiła wszystkie sceny w domu. Taka, no powiedziałbym, animacja taka średnia, taka mało trochę płynna. Na przykład jak jabłko czyściła, to tam 2 klatki chyba trwały jeden ruch. No ale to chyba tak specjalnie, żeby pokazać, że on tak szybko poleruje. Nie wiem. Chocholin ładnie animował scenę na zewnątrz. Ogółem pierwszy odcinek, który ma akcję na zewnątrz i tam Chocholin ładnie animował wszystko. Animacja u niego była git, taki stereotypowy moment był bardzo u niego, że on ma taką dziwną tendencję, że jak są sąsiedzi zszokowani, to tak ręce do przodu wystawiają. No i to właśnie bardzo widać, jak chcą wrzucić ten dywan na trzepak, a im się to nie udaje. Poza tym mogę jeszcze tam o scenografii wspomnieć, że zmieniła się rzecz, no ale już jak słyszeliście, akcja dzieje się na dworzu i jest dwór zaprojektowany, no nie jest on jakoś ładnie zaprojektowany, ale coś myślę, że to tak specjalnie miało wyglądać, żeby to wyglądało jakoś normalnie, a nie tak udekorowanie na perfekt jak w najnowszych odcinkach. I wszystko jest ładnie poukładane, czego nie można było się po sąsiadach spodziewać, że tak ładnie mają poukładane, a tam wszystko taki bałagan jest. Teraz ocena odcinka. Odcinek ląduje na B. B jest bardzo dobrą oceną tego odcinka, bo jest taki neutralny, on nie jest ani zły, ani dobry. Ma równe tempo, widać, że się coś dzieje. No i chyba to tyle. Już półmetek jest tak zwany, już 4. odcinek omówiłem.
więc już połowa. Możemy chyba lecieć na spokojnie do odcinka 5. Odcinek buja na krzesło. Moje ulubione momenty w odcinku to chyba na początku, jak Matt wywraca się na krześle, bo się buja do tyłu i wali w drzwi, się zaczepia o klamkę. Też taki fajny moment jest, fajnie zrobione, że Matt sobie wraca, nie wiadomo skąd, pewnie z pracy, rzuca sobie teteczkę i ona tak fajnie się zawiesiła idealnie. To mi się podoba też. Lubię też ten moment, jak Matt też spadł z krzesła, ale wpadł pod półkę. On ma tam głowę, nie wiadomo jak mu się tam mieści pod tą półką i wtedy był pad i mu coś tam pomógł. Chciał go jakoś wyjąć, wziął za nogą o tą półkę i ją rozbił, bo tam takie szkło było. Kolejnym takim momentem, w którym mi się podobał, to pod koniec, końcówka sama to jest jeden z moich ulubionych momentów chyba w roku 1979, jaki zrobili. Czyli jak tam zrobili takie fajne krzesło, gdzie na sznurek było i się je pociągało. I wtedy lina im się nieco trochę uszkodziła. No i Pat nie mógł bujać Mata na tym krześle i musiał tak pociągnąć. I wtedy to była świetna scena, którą można po prostu oglądać poklatkowo. Ta scena jak wylatuje przez dom, potem jeszcze wali o te linie wysokiego napięcia i to jest dziwne, że go w ogóle nie zabiło. Dziwne jest też to, że nie zabiło Pata, bo znowu teraz leci i wali w drzwi i aż część ściany się odłama i przyczesna Pata, bo chciał wyjrzeć jak tam u Mata. I potem taka dziwna rzecz, że on chciał zobaczyć jak tam, no bo on otworzył drzwi, patrzy, a tu Pat i wdeptał na niego. Nie wiem co miał animator na myśli, albo scenarzysta, bo to chyba scenarzysta to narysował. Scenariusz do tego odcinka zrobił Iranek. Mogę już teraz sobie powiedzieć, że to był jeden z gorszych scenariuszy do odcinka, jeden z gorzej napisanych odcinków, bo głównie dlatego, że to jak mówiłem, że w odcinku warsztat jeszcze jest jakiś efekt komedii podczas budowania tej biblioteczki, to jedyne co dostajemy od Iranka to moment, który po prostu przedłuża serię na siłę, czyli przybija młotek i ma bandaż i się bandażuje i to jest bardzo śmieszne, że się bandażują x razy według Iranka. Przedłużyli na siłę odcinek, który w sumie jest krótki, a w sumie mógłby trwać te 7 równe minut też, przez to, że po środku był bardzo, bardzo nudny. Co do muzyki, nie ma jej w ogóle. Znaczy była tylko na samym początku, jak zaczęli budować to krzesło, to wtedy taka muzyka leciała, taka troszkę właśnie, która się kojarzy z tym bólem i jak oni to budowali. I ona nie jest też jakaś super dobra, aby to sobie słuchać. Podczas budowy tej nudnej i długiej, bardzo, bardzo nudny moment, jeden z nudniejszych w całych Sąsiadach, gdzie po prostu wbija młotek, bandażuje się, wierci, bandażuje się i to tyle. I wtedy zbudowali to krzesło. No to teraz mogę powiedzieć coś o animacji. Chocholin animował jako sam ten odcinek. To był pierwszy odcinek Ajeto, w którym jeden animator animował odcinek i ten odcinek nie był jakiś najlepszy w animacji, bo no niby ładnie to wyglądało, szczególnie ta scena jak Matt wpada do domu i wypada z domu przez krzesło, to można, jak mówiłem, poklatkowo oglądać, ale bardzo dużo takich błędów było, jak na przykład to jest taki pierwszy fatalny błąd Sąsiadów od początku i był taki, że jak już tam to krzesło
reperowali, trochę tam piłą pocięli, żeby było te koła były krzywe, to takie półkoła. I to one, no to jak się on tam bujał, wtedy jak on się zawalał, to ta scena była tak mało płynna. Wyliczyłem tam, jak robiłem rewatching, bo wiedziałem, że o tym powiem. No i powiem, ta scena miała 6 klatek, a to było bardzo mało, bo ja bym tej scenie dał minimum 15 klatek, to się jakoś rozwaliło, nie jakieś 6, to normalnie pokaz slajdów był tam przez chwilę. I była też taka scena, choć to nie wiem, czy to tak bardzo zła, że jak Matt Pata pompował, bo im trochę ciężko było to, że jak go Matt pompował, to też takie mało płynne jednoklatkowe. Takie raz, no nie wiem, no jakoś tak to wyszło. No i jeszcze jeśli chodzi o scenariusz, to zapomniałem powiedzieć jednej rzeczy, że bardzo trochę też zakończenia nie rozumiem, bo nie wiem, jaka jest satysfakcja w oglądaniu bujanego telewizora. W sensie chyba kupuję ten bujany fotel, żeby się bujać i się odprężyć, a nie, żeby telewizor. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Poza tym bandaże ładnie zrobione były. Tam mało rzeczy widziałem. No telewizor fajny był i w dodatku telewizor sam migotał. Widać było to przez jakąś część odcinka. To było bardzo fajne, bardzo na plus. No i chyba podsumowując, powiem, że odcinek raz jest świetny w niektórych momentach, dokładnie na początku i na końcu, ale w środku brakuje czegoś. To jest jakbym oglądał najnowsze odcinki, które też tam akcja się dzieje powoli. Jest tak nudno śpiąco. No więc myślę, że dobrą oceną dla tego odcinka byłoby C. C dlatego, że odcinek sam w sobie no jest bardzo dobry. Mówiłem, że to jest najlepsza scena w 79. No ale no, te momenty, nic się praktycznie nie zmieniło w muzyce, w wystroju. Animacja też nie najlepsza. I tutaj obok monterów sobie posiedzi. Myślę, że będzie git chyba. No, przechodzimy dalej. Lecimy z odcinkiem 6. Odcinek 6 obraz. Moimi ulubionymi momentami w tym odcinku. No to chyba jak chcieli ten obraz przybić gwoździami, to im się nie udało i w ogóle jak tam Pat przybijał, to jak Matt przybija gwoździem, to wtedy było ich tak dużo, to wtedy wpadł na pomysł, żeby przywiercić to wiertarką. Takie właśnie sceny lubię, bo tam Matt trzymał i on się tak kręcił. To była dobra i komiczna scena. Tak się właśnie. No i jeszcze potem wtedy upadł i Pat tam chce mu tak tymi rękoma klasnąć, żeby wyszedł. No i że mu głowa wyszła, to też takie śmieszne było. Taki dźwięk śmieszny, co tam pasował do tego. Tylko nie wiem, czy to tak specjalnie, czy od niechcenia dali w jedną klatkę. Jakbyście to tak zobaczyli klatka po klatce, to byście odkryli, że jak ma te głowy wychyla ze swojego swetra, ze swojego golfa, no to wtedy jest przez jedną klatkę jego głowa, tylko że przecięta w pół i powiększona całkiem drastycznie. Co nie wiem, czy to było specjalnie, czy nie. No i tak w sumie to reszty tam jeszcze jest taki fajny moment, kiedy końcówka w ogóle, że im się ten obraz rozpadł ze ścianą, bo już nie wytrzymała po prostu. No i ogółem lubię też moment z samego początku, tego też nie powiedziałem, że w ogóle obrazu nie mogą wnieść, bo ta niepotrzebna krata
która i tak nic nie daje, bo i tak sąsiedzi wypadają z domu na linię wysokiego napięcia. Dlatego odcinek jest całkiem dobrze wymyślony. Teraz możemy przejść do muzyki z odcinka. Jeden taki fajny utwór. Co do jednej z nudniejszych scen, dlatego git, bo jak jest nudna scena, to musi być chociaż dobra muzyka. Tam jak Matt liczy, a Pat rysuje na ścianie jakieś obliczenia wielkie i to była wtedy fajna muzyka. Ona raz w odcinku Dywan, tylko tym razem jest przyspieszona i jest taka fajna solówka pod koniec. No mogę też powiedzieć, że dużo tych harmonikowych było, tych krótkich pioseneczek. No i o muzyce mogę tyle powiedzieć, a co do animacji. Animację robiła Wawreczkowa i to jest jedna z najlepszych animacji, jakie zrobiła dla sąsiadów. Bardzo mi się podoba, poza błędami dwoma, ale poza tym mogę powiedzieć, że animacja była płynna, nie była jakaś udziwniona, była po prostu ok. Dobrze to wyszło. Ale były takie dwa błędy, bo Songo to chyba nie był błąd, ale nie wiadomo. Ale były takie dwa błędy, które mi się trochę nie podobają. Mianowicie jak wnoszą obraz, to myślę, że jak było to mocne uderzenie, to wtedy chyba Matt miał niszczyć obraz, ale jej się coś nie udało i to wyglądało, jakby Matt sam sabotował obraz, jakby chciał go samemu uszkodzić. No i drugi błąd to był wtedy, kiedy chcieli sobie obraz złożyć i dziwna rzecz jest taka, że Matt zabrał jedną ramkę, a obraz i tak wyszedł im cały, nie wiadomo jak to się stało. Wziął ją, odłożył, a tu poleciało. Możecie sami sobie zobaczyć. No co do wystroju to chyba nic, poza tym, że obraz całkiem, no fajny obraz, ale nie jakiś najlepszy. No takie na palmach, taki Photoshop staromodny w postaci papieru. No to podsumowując odcinek, mogę powiedzieć, że sam w sobie jest całkiem git, dobrze wymyślony. Ma całkiem równe tempo, ale w niektórych momentach spada trochę. Animacja fajna. Muzyczka też tutaj dużą rolę gra. I mogę powiedzieć, że jeszcze się tym odcinkiem mocno inspirował odcinek Puzzle, który też jest bardzo dobrym odcinkiem. No i mogę dać na ocenę obraz. Waham się między A albo B. No ale w sumie chyba dam A. Chyba zasługuje. Nie jest jakiś zły. Odcinek Garaż. Moją ulubioną sceną w tym odcinku to chyba sam lore odcinka, który opowiada o tym, że nie mogą wjechać do garażu, bo to jest po prostu niemożliwe swoim kabrioletem. To jest ogólnie pierwszy odcinek, w którym był użyty kabriolet, no i jest w zielonym kolorze i ma na masce Pegaza, który pochodzi z logo Iliego Trinki. Potem się ten kabriolet zmienia. No i jeszcze takim ulubionym momentem w ogóle podczas odcinka to chyba ten, w którym chcą zrobić trasę do tego garażu i wpada na pomysł, żeby użyć białej farby i pędzli jakby podwójnych, takich o długości samochodu.
No i jak on to rysuje, to wtedy wyszedł to jest taki skomplikowany szlak bardzo, że okazuje się, że w końcu nie mogli tam wjechać. A raczej nie mogli tam wjechać, bo mieli zbyt szeroki, no bardziej zbyt długi ten kabriolet. To była śmieszna scena. No i to chyba tyle ze śmiesznych scen. Powiedzmy sobie coś o muzyce. Muzyki w ogóle w tym odcinku nowej prawie nie mam. Tam zostały jakaś z bębnami na początku, leci. I w ogóle sama muzyka prawie w ogóle nie leci na początku, bo są silniki samochodu. Potem leci fajna muzyczka. No i o muzyce mogę w sumie tyle powiedzieć, bo jej jest bardzo mało w tym odcinku. Powiedzmy sobie o animacji. Sam odcinek Chocholin animował. Jest to całkiem ładna animacja. Jest bezbłędna. No i to się ceni bardzo. Ja nie mogę niczego wytknąć, nawet ten taki szczegół. A tak to jest całkiem normalna. Bardzo fajnym szczegółem jest też to, że jak tam Matt cofa i mu błotnik wypada i wali w ścianę, to też część tynku odpada. Bardzo fajny szczegół. Co do wystroju, no to jedyna nowa rzecz, no to ten samochód. On jest bardzo fajny, bardzo ładnie zrobiony, bo jest też na części zrobiony z części innych samochodów i to jest pokazane, jak one odpadają. I tu jest tu była trochę wada, że jednym z twórców tego samochodu był scenarzystą, ponieważ na samym początku odcinka bardzo niefajna rzecz, bardzo niemiła, bardzo nudna, była taka, że po prostu Pat jedzie, Matt go kieruje, rozbija się i niszczy jeden element i Matt go kładzie gdzieś tam na dół, na trawnik. No i tak się dzieje przez jakąś minutę. To jest też jedna z tych scen, w których można sobie ja powiedziałem, w których można sobie umrzeć. Można usnąć, bo tam się w sumie nic nie dzieje. Nawet te sceny rozwalania nie były jakieś super. Same ujęcia kamery też takie nie najlepsze, bo były pokazane po prostu na kierownicy. No i to tyle o tym odcinku. Szybka ocena tego odcinka. Ja podsumowując, mogę też powiedzieć, że odcinek jest w sumie dobrze wymyślony, ale znowu scenariusz był na siłę robiony i przez co tempo bardzo było wolne. Bardzo lubię tylko tam końcówkę i ten moment z pędzlami, to reszta była bardzo nudna. Tam animacja ok, muzyka słaba. To taki bardzo przeciętny odcinek. To dam go na przeciętne B. Wiem, że wiele osób bardzo że nie lubi ten odcinek, co uważa go za jeden z gorszych, jaki nie najgorszy z 1979. Mi akurat całkiem się podobał i chyba B będzie dobrą oceną. Lecimy dalej. Zbliżymy się już do końca. Odcinek Światło. Ostatni odcinek tej części sezonu, pogody pierwszej, bo są dzielone na 4. No i mogę powiedzieć o tym odcinku, że mocno się on wyróżnia, ponieważ jest pierwszy odcinek, co się dzieje w nocy. Dlatego oświetlenie nie jest jakieś najlepsze. Mało widać, ale starali się tam jakoś zrobić takie oświetlenie, żeby ich tam jakoś było widać. No i mi się udało w sumie z tym oświetleniem. Moje ulubione momenty, było ich całkiem sporo. Na przykład jak grali w szachy i Matt miał tam same pionki, a Pat miał te
resztę lepszych. Choć o dziwo, jak się przyjrzycie z bliska i znacie się trochę na szachach, to zobaczycie, że tam mat przeskoczył sobie pionkiem, a jak wiadomo, nie wolno, że przeskakiwać pionkiem. Dlatego on udaje jakby, że te małe pionki są jak te lepsze. Co nie? I jak na przykład próbują ten stół przenieść, jest taka życiowa scena. Jak ktoś gra w szachy i ktoś chciał przenieść stół, to się spotykał z tyłu często, że jak te pionki, jak ten stół był przenoszony, to pionki po prostu spadały. Podoba mi się to, że się kłócą, że mówią, że ten pionek tutaj stał, ten pad stał w jakieś absurdalne miejsce i w ogóle pionek był w jakimś innym miejscu. I tak się często działo. Na przykład jak ktoś lekko musnął ten stół, jak lekko uderzyli w ten stół z szachami, to już upadł jakiś pionek i musieli się o to kłócić, zamiast ogarniać tej żarówki. Lubię też scenę, jak Pat zdejmuje sobie tą starą żarówkę i nagle traci równowagę i buja się do tyłu i jeszcze łapie Mata tą rękawicą za łeb i wpadają na świeczkę. Jeszcze Patowi do tyłka się przykleiła w ogóle. I w ogóle stukła mu się żarówka. I potem jeszcze jak szukali w kuchni żarówek, to tam Matt też upadł i sobie głupią żarówkę rozwalił. Mieli jeszcze jedną dużą, no i potem ją zbudowali. Ona wybuchła. Pod koniec siedzieli i grali na zewnątrz. To nie było jakieś kreatywne zakończenie, ale w sumie ciężko byłoby cokolwiek tutaj wymyśleć, więc co do muzyki to nie było jakiegoś żadnego nowego utworu. Tam coś na harmonijce było trochę grane przez kilka sekund. Poza tym utwory były całkiem dobre, no. Wszystko tam działało, podtrzymywało to tempo serialu, więc tutaj możemy przejść do animacji, która była robiona przez Woreczkową i ona była taka jak w obrazie. Nie miała jakoś specjalnie błędów, przynajmniej ja ich nie mogłem znaleźć. I tam się całkiem bardzo podobało. Co do wystroju, to się tam mało rzeczy zmieniło. Dużo obrazów ciekawych jest. To tyle. Jakieś małe rzeczy były takie jak barwniki, czy to zapałki. Podobał mi się też ten moment, jak Matt próbował zapalić tę świeczkę, ale nie mógł sobie poradzić, bo miał rękawice kucharskie. I to było dobre, bo prawie wszystkie złamał. Taki właśnie typowo sąsiedzki żart. Śmiejąc się z głupoty Matta, który nie mógł sobie zdjąć tych rękawiczek, aż Pat musiał interweniować. Podsumowując ten odcinek, jest taki... ma tempo całkiem dobre, na pewno. Muzyka też całkiem dobra. W tym odcinku się coś tam dzieje. Nie jest jakoś specjalnie na siłę dodane sceny. Scenariusz też dużo zmienił. Animacja też jest ok. Dużo się w tym odcinku dzieje, nic nie jest jakoś specjalnie na siłę dodane. Scenariusz też ok. Będzie ocena A. W końcu udało się mi skończyć omawianie tych odcinków. Powiem, że bardzo dużo mi to zajęło. Samo nagranie trwa 1,5 godziny. Ja starałem się tam wyciąć takie niepotrzebne sceny. Choć i tak mi to wyszło długo. Co ja to spodziewałem się, że film będzie krótszy tak na pół godziny, ale jednak tam było trochę rzeczy, o których mogłem powiedzieć w tych 8 odcinkach. Dziękuję Ci bardzo, drogi widzu, że dotrwałeś do tego miejsca, ponieważ pewnie 90% osób wyłączyło już ten film. To Ty jesteś wyjątkowym człowiekiem, ponieważ obejrzałeś mój film. Jestem Ci bardzo wdzięczny
Samo nagrywanie i montowanie mi troszeczkę zajęło, ale myślę, że film wam się spodobał. Możecie zostawić komentarz, bo to mnie najbardziej interesuje, żebyście zostawili komentarz. Dobrze, jakbyście sami zostawili swoje opinie o tych odcinkach. Możecie też brać udział w głosowaniu w ankiecie, co zrobić następne, ponieważ na tym kanale to wy decydujecie, co będzie na kanale, a ja to potwierdzam. No to chyba już nie będę was trzymał, ponieważ ten film już jest całkiem długi. Mogę się z wami żegnać. Ja byłem Ainanito. Cześć.